Tymczasem Photoshop wprowadza sztuczną inteligencję w postaci funkcji Generative Fill. Jak ją uruchomić? Jak tak naprawdę działa? Jak wpłynie na poszczególne branże i życie każdego z nas? Czy w końcu pingwiny mają kolana? Choć nie, to pytanie akurat to już ktoś odpowiedział. A jeśli interesują Cię takie rzeczy jak sztuczna inteligencja, budowa biznesu w sieci, czy budowanie relacji z klientami, rozważ subskrypcję czy polubienie tego klipu, to naprawdę bardzo mocno wspiera kanał i pozwala mi myśleć, że mam przyjaciół. Funkcja Generative Fill jest dostępna w Photoshopie Beta, który jest w zakładce Beta Apps wewnątrz chmury kreatywnej Adobe. W pierwszym zastosowaniu widać, jak rozciągamy zdjęcie, tworząc zupełnie nowy obszar, który jest jakimś naturalnym rozwinięciem tego, co było wewnątrz samego zdjęcia. Tutaj widać, jak przerabiam zdjęcie biznesowe na mój ulubiony typ przybytku, tudzież sklepu, więc szybko przerabiam tło, szybko wstawiam sobie tutaj czapeczkę turecką, ta pasuje mniej więcej nieźle. Teraz przeróbmy nieco mój strój, bo ten niezbyt pasuje, niezbyt przystoi. No i zobaczmy, jak to wypadnie w tym przypadku. Mamy kilka wersji, za każdym razem do wyboru mamy około 3 wersji. Możemy sobie je podmieniać, wybierać tę, która nam najbardziej pasuje. Tutaj jest fajnie, chociaż te ręce są takie mało otwarte w stronę klienta, więc podmienię je troszkę na konfigurację, w której trzymam przepyszny kepsik. Próbowałem też wpisywać na cienkim cieście i z sosem mieszanym, ale okazuje się, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze tak inteligentna, żeby pokazać mi mojego ulubionego kebaba. Inne zastosowanie do tworzenia obrazu zupełnie od zera. W tym przypadku stworzyłem krajobraz górski, krajobraz alpejski. Teraz dodam chatkę drewnianą, która jest na ścieżce, która prowadzi przez te, tutaj jak widzicie, góry. Ok, jest kilka wariantów. No, ta wygląda najciekawiej. No jeszcze dodajmy jakiś górski strumień, tak żeby dopełnić piękna tego obrazu. Dodaję tutaj taki strumień. I co ciekawe, jak zobaczycie, on potrafi dobrać ten strumień tak, żeby w miejscach, w których ta woda nie byłaby głęboka, faktycznie nie jest, więc ciężko tak naprawdę stwierdzić, że to zdjęcie nie zostało zrobione tak naprawdę. I muszę przyznać, że jako fotograf czasami mam problem z rozpoznawaniem zdjęć, które są przygotowane przy użyciu sztucznej inteligencji, w szczególności tych, gdzie sztuczna inteligencja odpowiada tylko za drobny retusz lub rozszerzanie zdjęcia o dodatkową przestrzeń. O, tutaj inny przykład rozszerzania zdjęcia. Czasami jest tak, że zrobimy zdjęcie w pionie i chcemy je rozszerzyć tak, żeby móc rozwinąć ten istniejący obszar i zrobić z tego zdjęcie horyzontalne. No i widzimy, że tutaj wykonał niesamowitą robotę. Zobaczcie, jak układa się światło. To był naprawdę ciężki problem do rozwiązania, bo zdjęcie i światło na tym zdjęciu było naprawdę dynamiczne. To rozwiązanie podoba mi się najbardziej. Możemy też wejść nieco głębiej w szczegóły tego zdjęcia i pobawić się nie tylko światłem, ale też na przykład podmienić suknię, w której tutaj akurat Magda się przechadza. Z tą podmianą sukni, szczególnie w zależności od pozy, może być różnie, jeśli chodzi o jakość tego rozwiązania, ale wykonał też całkiem niezłą robotę. To akurat nie podoba mi się jakoś specjalnie, jest dziwnie ułożone ciało. To chyba ta konfiguracja środkowa wygląda najbardziej sensownie. W ilu związkach Photoshop znowu roznieci ogień namiętności, pozwalając nam zobaczyć nasze drugie, lepsze połówki w nowym stroju, nowej fryzurze, czy na razie bez stroju nie można zobaczyć, bo wyskakuje błąd, jak widzieliście. Inny przykład to dodawanie kompletnie nowych obiektów lub podmiana istniejących obiektów. Tutaj takie zastosowanie w branży architektonicznej. Można podmienić konkretny flakon, lampę, gniazdko, szafkę. W zasadzie można dowolnie manipulować wybraną aranżacją. Można dodać zdjęcie z ramką, jak widzicie. Tutaj sobie teraz dodaję z krajobrazem w minimalistycznej formie. O, w ten sposób wygląda całkiem nieźle. A tu przykład tego, jak można podmieniać fryzurę. Spróbujmy zmienić mój fryz. Jest kilka wariantów. Zostawmy jakiś taki
może nieco bujniejszy. Możemy też szybko wstawić tatuaż, żebym był bardziej męski. Spróbujmy takiej konfiguracji. Ok, ten wygląda dość sensownie. Dodajmy jeszcze tutaj, żeby bicek dobrze się prezentował. No to wiadomo, że taki tatuaż może robić robotę. O, wygląda to całkiem nieźle. Jeszcze zobaczmy alternatywy, ale nie, ten wygląda najciekawiej. Dobra, teraz podmieńmy strój z t-shirtu, przeróbmy na coś może bardziej stylowego. Na jordańską pustynię Wadi Rum wypadałoby w jakimś bardziej szpanerskim ubraniu. O, to już jest nieźle, muszka pozostała, wygląda to ciekawie. Zaczynam przypominać trochę wokalistę z Maroon 5, choć może to jest moje czcze myślenie. O, taka jeszcze dziara i mamy kompletnego Michałka na pustyni. I kolejne zastosowanie, usuwanie niechcianych postaci ze zdjęcia. Bardzo szybko możemy je wszystkie tutaj pozaznaczać w Photoshopie i wykorzystując Generative Fill bez żadnej komendy czyści nam to zdjęcie z wszystkich osób. To wygląda bardzo sensownie. Plac Świętego Marka w Wenecji bez jakichkolwiek osób. Kilka predykcji, jak tego typu funkcje wpłyną na otaczający nas świat, zaczynając od e-commerce. Nie trudno sobie wyobrazić, że tego typu technologia przyda się w wizualizacji wszelkiej maści produktów i to takiej personalizowanej wizualizacji. Będziemy mogli sobie wyobrazić, jak wyglądamy w nowych trampkach New Balance'a czy w nowym t-shircie, okularach. To pomoże w zakupach, pomoże przymierzać przez internet najróżniejsze produkty, za którymi się aktualnie rozglądamy. Tego typu technologia pomoże również w wsparciu branż takich jak branża fryzjerska, czy nawet branża związana z tatuażami. Będzie można sobie wyobrazić, jak wyglądamy w tym konkretnym tatuażu. Będziemy mogli sobie wyobrazić, jak wyglądamy w tej konkretnej fryzurze i nie będą to już tylko takie powiedzmy uproszczone wizualizacje, tylko będą to wizualizacje naprawdę zrealizowane w sposób fotorealistyczny. Już dziś istnieją takie rozwiązania, ale tak jak mówię, ta sztuczna inteligencja podniesie poprzeczkę w tym, jakiej jakości są to wizualizacje. Nie trudno też wyobrazić sobie wpływ tego typu rozwiązań na branżę architektoniczną. Nagrałem o tym osobne wideo, które znajdziecie tutaj, a które pokazuje, jak można przenieść wizualizację wnętrz czy różnych projektów związanych z ogrodem na zupełnie nowy poziom. Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć te wizualizacje w sposób naprawdę fotorealistyczny. Oczywiście już do tej pory można było to tworzyć, ale było to dość pracochłonne i kosztowne. W tej chwili stanie się to prostsze. Również wprowadzenie modyfikacji wewnątrz tych wizualizacji będzie prostsze, nie trzeba będzie tego przepuszczać przez dodatkowo program do renderingu 3D, ale będzie można uzyskać jakiś taki dodatkowy efekt, dodać jakiś komponent typu lampka, typu dodatkowy stół już na etapie obróbki wizualizacji w zasadzie w ciągu kilku minut siedząc przy kliencie na spotkaniu. Także potencjalnie duża zmiana dla branży nieruchomości, branży architektonicznej. Inna branża, która może na tym skorzystać, to branża planowania różnego typu wydarzeń. Będzie można tworzyć wizualizację tego, jak wygląda obiekt, w którym mamy zaplanowany ślub czy konferencja. Będzie można szczegółowo planować rozkład poszczególnych elementów i myślę, pomoże to w domykaniu klientów dla firm, które zajmują się organizacją różnego typu wydarzeń, ale również samym twórcom wydarzeń pozwoli to sobie lepiej wyobrazić to, jak konkretna konferencja czy wspomniany ślub mogą zostać zaplanowane. Innym ciekawym zastosowaniem jest wykorzystanie tej technologii w prototypowaniu produktów, czy tak naprawdę w projektowaniu produktów. Ja sobie spróbowałem zaprojektować w ten sposób nową wersję Volkswagena Touarega, jak wyglądałby Volkswagen Touareg w 2030 roku i w ten sposób naprawdę mogłem bardzo szybko zrobić wizualizację samochodu w nowej wersji, która może podpowiadać pewne rozwiązania i być takim czymś, co może posłużyć burzy mózgów w pokoju, w którym powiedzmy siedzą projektanci, którzy faktycznie projektują taki samochód. Jeszcze innym ciekawym zastosowaniem jest wsparcie AR, VR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, czy wirtualnej rzeczywistości, która bardziej kojarzy się nam z jakimiś takimi animacjami, niekoniecznie fotorealistycznymi przeżyciami. No, przy pomocy sztucznej inteligencji myślę, że te doświadczenia związane z tą
jakby wirtualną rzeczywistością będzie można rozbudować w sposób, który jest naprawdę fotorealistyczny. Oczywiście zależy to też od hardware'u, od jakości tych urządzeń, w sensie kart graficznych, szybkości procesora, jakiejś optyki, ale myślę, że ta sztuczna inteligencja ma szansę wpłynąć na przykład na możliwość tworzenia fotorealistycznych przedmiotów pokazywanych wewnątrz tej sztucznej inteligencji, na przykład do tworzenia wizualizacji 3D poszczególnych obiektów, czasami na podstawie tylko dwuwymiarowego zdjęcia. Także ciekawe zastosowanie. Nie trudno wyobrazić sobie, że technologie, które Wam dzisiaj pokazałem, za chwilę trafią do naszych telefonów i ten producent, który wdroży je jako pierwsze, będzie miał naprawdę dużo do wygrania. To jest czas, w którym przewaga software'owa będzie znowu może znaczyła trochę więcej niż przewaga hardware'owa. W ostatnich latach w dominującym stopniu producenci konkurują na hardware, czyli prędkość, pamięć, jakaś optyka, 2 obiektywy, czy 3 obiektywy, czy 5 obiektywów. W tej chwili myślę, może to wrócić trochę do takich korzeni, w których jeszcze wiele lat temu iPhone na chwilę podbił rynek iPhone w dużej mierze podbił rynek przez wdrożenie App Store'a. W tej chwili nie trudno sobie wyobrazić, że tego typu rozwiązanie, na przykład retuszowania zdjęć, usuwania ludzi ze zdjęcia, które zrobiliśmy, wprowadzenia jakiejś podmiany tła, podmiany nieba, to będą funkcje, które bardzo szybko zaczną trafiać do telefonów. Ja liczę, że szybko trafią do mojego Samsunga i będziemy mogli korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw sztucznej inteligencji przy obróbce zdjęć właśnie już na poziomie samych telefonów. Nie trudno sobie wyobrazić zrobienie zdjęcia w zatłoczonym miejscu, na przykład wodospad Skogafoss na Islandii, tam ciężko jest trafić moment, w którym nie byłoby nikogo w kadrze. Będzie można zrobić zdjęcie i po prostu błyskawicznie ta sztuczna inteligencja wytnie nam wszystkich ludzi poza naszym kluczowym obiektem, czy o ile chcemy kogoś w tym zdjęciu pozostawić. Swoją drogą wydaje mi się, że powstaną również takie trochę aplikacje imprezowe. Sam działam trochę tak, że jak przychodzą znajomi, często pokazuję im te nowości związane ze sztuczną inteligencją, co nie brzmi, jakbym był jakimś ciekawym człowiekiem, czy ciekawą, nie brzmi to jak fan, ale bierzemy sobie zdjęcia znajomych i przerabiamy je, zmieniając fryzury, zmieniając stroje. Często jest z tego naprawdę mocna beka i wydaje mi się, że powstaną aplikacje, które jakby upraszczają podmianę stroju, czy podmianę fryzury, czy podmianę okularów, po to, żeby były to aplikacje trochę takie imprezowe. Pamiętamy aplikację Lensa, która na parę tygodni podbiła internet. W zasadzie wszyscy trzaskali zdjęcia profilowe przy pomocy Lensy. Podobno przez jakiś czas zarabiała ona $1 milion dziennie, czy przynosiła $1 milion dziennie, więc był to srogi biznes. W tej chwili już jest pewnie mniej popularna, ale nadal może być to istotny biznes. No i to był taki aplikacja viral, można powiedzieć, i nie trudno sobie wyobrazić, że w oparciu o te rozwiązania powstaną kolejne aplikacje tego typu. Pamiętamy takie aplikacje związane z deepfake'ami, gdzie można było wstawić swoją twarz zamiast twarzy Jacka Sparrowa w Piratach z Karaibów, czy zamiast Harry'ego Pottera w serii przygód o tym czarodzieju. I to też jest aplikacja, która podbiła w pewnym momencie internet i generowała sporo gotówki. Tego typu aplikacji pewnie pojawi się w najbliższym czasie więcej. Tego typu rozwiązania bardzo szybko przebiją się również do tworzenia treści wideo. Dla tych, którzy nie znają projektu Runway, polecam sprawdzić, jak to działa. To jest narzędzie, dzięki któremu możemy w oparciu o tekst tworzyć już krótkie filmiki. Możemy też bardzo łatwo animować nieruchome obrazy, czyli jak mamy zdjęcie albo nawet obraz wygenerowany przy pomocy Midjourney czy jeszcze jakiegoś innego narzędzia, możemy go animować i powstały pierwsze trailery, takie fejkowe trailery, które są zrobione wyłącznie przy pomocy Runway i robią naprawdę niesamowite wrażenie. Nie trudno sobie wyobrazić, że wpłynie to na branżę zajmującą się tworzeniem filmów animowanych. Jestem turbofanem serii Love, Death, Robots. Świetnie wyanimowane, często ze świetnym scenariuszem koncepty filmów animowanych i nie trudno sobie wyobrazić, że nastąpi taka trochę demokratyzacja procesu tworzenia tego typu treści wideo, czy w ogóle treści wideo. Tego typu technologia pewnie wpłynie też na rynek reklam, które oglądamy w internecie. Oczywiście tworzenie tego typu reklam, jakichś wizualizacji będzie łatwiejsze, ale być może w oparciu o tę technologię powstanie jeszcze mocniejsza personalizacja reklam, które widzimy, czyli nie tylko
oglądając gdzieś tam trampki w jakimś sklepie internetowym, będę widział potem zdjęcia tych trampków, reklamy tych trampków, ale być może w tej reklamie to ja będę w tych trampkach pozował, więc reklama będzie już super do mnie dopasowana po to, żeby oczywiście przekonać mnie do potencjalnego zakupu. Totalnie nietypowym zastosowaniem tej technologii, ale jednym z najbardziej ekscytujących jest wykorzystanie w historii czy nawet archeologii, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji do tego, żeby skompletować niekompletne dzieła, skompletować niekompletne artefakty, które są odnajdywane. Być może wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby wygenerować dalszą część tekstu, który jest gdzieś urwany i nie wiemy, co tam się pojawiło. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja może nam pomóc odkryć sporą część historii. Jako fascynat historii dużo wolnego czasu spędzam na słuchaniu najróżniejszych podcastów historycznych. Wydaje się to fascynujące. Będziemy mogli nie tylko jakby dopełnić czasami artefakty czy prace, które znaleziono w jakiejś fragmentarycznej formie, ale będziemy mogli również na przykład zwizualizować sobie sławną bitwę albo zobaczyć być może oczami sztucznej inteligencji to, jak wyglądało podbicie Babilonu przez Aleksandra Wielkiego, więc jakby bardzo ciekawe, fajne, nowe zastosowania, które myślę mogą pomóc odkryć zakamarki naszej historii. W kontekście ekspansji tych wszystkich technologii wierzę, że pojawi się system certyfikacji prawdziwych zdjęć, czyli system, dzięki któremu będziemy w stanie odróżnić prawdziwe zdjęcia niedotknięte sztuczną inteligencją, od tych, przy których były jakieś manipulacje, był jakiś retusz. Znowu, słowo manipulacje brzmi negatywnie, niekoniecznie muszą być to złe rzeczy, ale powstanie system, dzięki któremu będziemy mogli wyłuskać jakby coś, co jest faktycznym zdjęciem, przy czym jakby obróbki związanej ze sztuczną inteligencją, czy nawet żadnej innej obróbki tak naprawdę nie było, więc pewnie powstaną nowe kategorie zdjęć, kategorie obrazów, czy jakieś hybrydy pomiędzy obrazami a faktycznymi zdjęciami, czyli zdjęcia, w których jest coś zmanipulowanego, być może coś dodanego, coś odjętego, ale również zdjęcia, czy kompletne obrazy, kompletne gdzieś tam w pewnym sensie wizualizacje, które powstały w głowach najróżniejszej maści artystów. Oczywiście mówiąc o tego typu technologiach, warto wspomnieć o zagrożeniach. Te zagrożenia pewnie pojawiają się już w waszych głowach, kiedy widzicie, jak łatwo jest zmanipulować zdjęcia, jak łatwo jest je zmodyfikować, przerobić. Jakby nie trudno się domyśleć, że w najbliższych latach będziemy obserwować totalny wysyp fejków, totalny wysyp zmanipulowanych zdjęć, które w szczególności w kontekście tematów politycznych, w kontekście tematów ważnych społecznie, tematów, o których wszyscy rozmawiamy, będą mogły bardzo drastycznie wpływać na naszą percepcję, na to, jak postrzegamy świat, dlatego jakby warto o tym mówić, bo żeby się przed tym bronić, jednym z pierwszych jakby elementów jest świadomość tego, co jest możliwe. Jeśli wiecie już, jak łatwo zmanipulować zdjęcie, no to jakby przeglądając zdjęcia w internecie, na Twitterze, czy w tej chwili x.com, czy na jakiejkolwiek innej platformie, będziecie mieć do tego troszeczkę większy dystans do jakichś, powiedzmy, rewelacji, na które trafiacie. Oczywiście wideo jest troszkę trudniejsze do zmanipulowania, choć też, jak się okazuje, można takie wideo zmanipulować, ale ja na przykład, przeglądając treści, już trochę podchodzę z większym dystansem do tego, na co trafiam. Oczywiście przeróbki, jakby manipulacje były możliwe już od lat, jakby to nie jest tak, że Photoshopa wczoraj odkryto, ale jakby dostępność tego typu technologii staje się mocniejsza niż kiedykolwiek, jakby jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek stworzenie fotorealistycznego fejka, na którym, jak pewnie widzieliście, Trump trzymany przez policjantów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek i tego typu zdjęcia potrafią zawładnąć opinią społeczną i wykreować czyjeś zdanie w jakimś temacie, więc będzie to duże wyzwanie dla nas wszystkich, żeby się przede wszystkim przed tym w jakiś sposób bronić. Ok, dzisiaj to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie polubienie lub subskrypcję. To naprawdę bardzo mocno wspiera ten kanał, a jeśli chcesz wiedzieć więcej, zobacz ten filmik o 9 narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję, z których korzystam na co dzień. Dzięki bardzo.